Nagram kilkuminutowy odcinek o internecie w Bułgarii. Może nie w całej, ale tutaj u nas na prowincji na pewno. Z poprzednich wpisów czy też aktualizacji pewnie wiecie, że mieliśmy duży problem z internetem po przeprowadzce. Z czego on wynikał? Zaraz po przeprowadzce właścicielka mieszkania poszła do najbardziej poleconego operatora, ale tam na wstępie powiedzieli: sorry, sezon urlopowy plus jakaś tam nowa super oferta, gdzie w pierwszej kolejności obsługujemy już stałych klientów, więc czas oczekiwania to 30-40 dni. No za dużo, więc poszliśmy do drugiego polecanego już sami i tam nie ma problemu. To był bodajże piątek, że w przyszłym tygodniu w czwartek ktoś przyjdzie między 8 a 12. Proszę czekać na telefon, na SMS-a z potwierdzeniem. W czwartek ktoś przyjdzie. No i w przyszły czwartek nic nie przyszedł, żadnego telefonu, żadnego SMS-a. Co robić? W piątek się tam udałem do nich. Panie nie wiedziało, o co chodzi. No przecież wszystko jest wypełnione prawidłowo. Czekać jeszcze jeden tydzień, może przyjdą w przyszły czwartek. Nikt nie przyszedł. Poszedłem tam znowu w kolejny piątek. Panie bardzo były zaskoczone, zdziwione. No to zaczęły dzwonić na infolinię. O co chodzi? Na infolinii usłyszały, że jest jakiś błąd. Jakiś błąd w tej zajawce, w tym zgłoszeniu, że ktoś miał przyjść niby tydzień przed tym, jak ja tam się w ogóle pojawiłem. Tam była jeszcze lipcowa data tego zgłoszenia i w związku z tym wypadłem na sam koniec kolejki. I nic, czekać. Akurat wyjeżdżaliśmy wtedy do Grecji na urlop. Mówię, przed 8 września no nawet nikt nie dzwoni. No bo co? Bo i tak mnie nie ma. Więc i tak nikt nie wejdzie do mieszkania zrobić tego routera, zainstalować internetu. Ale wróciliśmy 7 września do domu. 8 się tam udałem. Po godzinie 16, czyli po godzinach pracy techników, którzy montują internet. I co? Dalej internetu nie ma. Panie były bardzo zdziwione. Załamane wręcz. Powiedziały: anulujemy ten wniosek, złożymy go jeszcze raz i jak to nie pomoże, to mnie odesłały do konkurencji, do tej, gdzie trzeba czekać 30-40 dni. Chwilę przed tym, jak tam wszedłem w ogóle do nich do biura, to byłem w tej konkurencji się zapytać. No i dalej, mimo że był początek września, powiedzieli do 40 dni oczekiwania. No, ale panie wówczas w poniedziałek, przepraszam, to był wtorek, w poniedziałek nie pracowali. Wtorek 9. Panie złożyły od nowa, po raz ostatni, wniosek ostatniej szansy z datą na piątek między 8 a 12. No i w piątek o 10 przyszli monterzy zamontować internet. Więc internet nareszcie jest, nareszcie możemy działać. W ogóle sposób, w jaki te dwie panie, które są w tym biurze, pracują, to troszkę widać, że nie za bardzo są przeszkolone z tych wszystkich oprogramowań. One nic nie wiedzą, dzwonią na infolinię. Tam też się troszkę spławiają, bo one są z małej miejscowości. My to chyba nie jesteśmy ważni, wieśniaki. I w ogóle ciekawa sytuacja. Monterzy mieli w ogóle przynieść do podpisu umowę i mieliśmy im za aktywację zapłacić 20 lewów. Nic takiego. Monterzy nie wiedzieli, o co chodzi. Powiedzieli, że mam iść do biura i tam podpisać umowę. Żadnych 20 lewów nie chcieli. No więc właśnie idę do biura. Zaraz tam wejdę i będę pytał, co i jak, bo ani terminów płatności nie mam, ani dokładnej ceny. No, wyszedłem z biura Vivacomu. Sytuacja jest taka, że panie są przeszczęśliwe, że udało się zainstalować internet, że już go mam. Gratulowały mi nawet, ale nie mają pojęcia, czemu nie dostałem umowy. Standardowe hasło: nie mam teraz dostępu do systemu, więc nie mogę sprawdzić, ale 1 lub 8 powinna być wystawiona faktura, bo też pytałem, w jaki sposób się mam rozliczać i w ogóle gdzie. Poprzedni operator, jedzie ciężarówka, będzie głośno. Jakieś dzieciaki się do mnie przyczepiły, chodzą i mówią mi cześć. Pewnie widzą, że nagrywam i już jest podnieta. No.
Mówię, że od poprzedniego operatora w poprzedniej miejscowości miałem taką karteczkę, gdzie się chodziło z tą karteczką do agencji opłat. Tam numer umowy, czy coś takiego, czy numer abonamentu i normalnie się w okienku płaciło. A teraz ja nie wiem, gdzie mam to płacić, z pomocą czego, czy przez internet, czy jak. Pani mówi, że 1 albo 8 przyjdzie faktura. Mam nadzieję, że na maila, o pani coś wspomniała, że może na telefon, SMS-em z 18-dniowym terminem płatności i tam będzie wszystko napisane. Mówię, no dobra, wciąż nie mam umowy, że umowa przyjdzie razem z tym. Dobrze. W takim razie czekamy. Zupełnie inna wersja niż mi przedstawiały za pierwszym razem. Ale to jest Bułgaria. A w bułgarskich warunkach tutaj to jest Simonowgrad. Totalna prowincja. Panie, które pracują tam, starają się i są bardzo miłe. Też jestem dla nich miły. Ale ewidentnie coś tam jest nie tak, bo dzisiaj chyba pierwszy raz się zdarzyło, że byłem jedynym klientem, a ci inni klienci, którzy tam byli, to zawsze jakieś pretensje. Jest ciągle coś nie tak, czyli tam szkolenie chyba szwankuje dosyć mocno. No i cóż, internet jest. Wracam do domu, bierzemy się za montowanie materiału dla Was, bo mamy tego bardzo dużo. Ciao! No, wszedłem już do domu i tak sobie teraz pomyślałem, przecież z tego Vivacomu to też nasi dobrze znajomi, którzy mieszkają zresztą tam po sąsiedzku, mają internet, więc jeszcze ich dopytam, jak tam faktury, jak tam umowa, w jaki sposób to przychodzi, co robić, jak żyć, jak sobie z tym poradzić. No, prowincjonalne, bałkańskie warunki. Jest ciekawe, no ale też po to tu przyjechaliśmy. Przygody.